Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj będziemy mówić o kolejnym z polskich przypadków, a mianowicie o miejscowniku. Zaczynamy. Jak zwykle na początku końcówki miejscownika i w rodzaju męskim w przymiotniku główną końcówką jest końcówka -ym. Drugą końcówką jest końcówka -im i ją stosujemy po literach K i G. Tak samo jest w rodzaju niejakim. Główna końcówka -ym i druga końcówka -im po literach K i G. Takie same końcówki mamy w przymiotniku w narzędniku. I w rodzaju żeńskim główną końcówką jest końcówka -ej i drugą końcówką jest końcówka -iej po literach K i G. Takie końcówki myślę, że też już znacie, że pamiętacie, bo te końcówki używamy w dopełniaczu w rodzaju żeńskim. I teraz rzeczownik. W rzeczowniku rodzaju męskiego mamy trzy końcówki. Końcówka IE, E i U. W rodzaju niejakim końcówki są takie same. IE, E i U. Natomiast w rodzaju żeńskim mamy cztery końcówki. IE, E, Y i I. Kiedy używamy jakich końcówek? Tutaj jest ważny temat naszego rzeczownika w mianowniku. Jeżeli temat naszego rzeczownika w mianowniku kończy się na B, F, M, N, P, S, W, Z, T albo D, wtedy stosujemy końcówkę IE. Tutaj mamy też pewne zmiany. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli temat naszego rzeczownika kończy się na literę T zamieniamy na C i potem dodajemy naszą końcówkę. I kiedy mamy w temacie, na końcu tematu D, wtedy do D dodajemy Z, a więc mamy dzy i następnie dodajemy naszą końcówkę IE. Następnie mamy dwie litery R i E. Po tych literach mamy końcówkę E. Tutaj też musimy pamiętać o zmianach. Do litery R dodajemy literę Z, a więc mamy Ż i potem końcówka E. Natomiast E zamieniamy na L i potem dodajemy końcówkę E. I kolejną grupą liter, tutaj będziemy mówić tylko o rodzaju męskim i nijakim, są litery K, G, CH, C, dzy, esz, żet, czy, l, j, eś, cie, ziet, dzi, eń albo ni, czyli ni. Po tych literach mamy końcówkę u. To jest dla rodzaju męskiego i dla rodzaju nijakiego. Przechodzimy teraz do rodzaju żeńskiego. I po literze K, G albo po połączeniu CH mamy końcówkę E. Tutaj też mamy pewne zmiany. Po literze literę K zamieniamy na C, potem dodajemy E. Literę G zamieniamy na DZ, dzy, potem dodajemy naszą końcówkę E. I połączenie CH zamienia się na esz, sz, po czym dodajemy naszą końcówkę E. Następnie po literach C, DZ, dzy, szy, ży, czy mamy końcówkę Y. I na końcu mamy L, J, si, zi, ci, zi, dzi, eń. Po tych literach albo ni, po tych literach mamy końcówkę i. I to była liczba pojedyncza. Teraz bardzo szybko powiem o liczbie mnogiej, ponieważ jest ona bardzo łatwa. Mamy jedną końcówkę dla rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego. W przymiotniku główną końcówką jest końcówka ich i drugą końcówką jest końcówka ich po literach K i G. I w rzeczowniku
jest to jedna końcówka, jest to końcówka ach. Kilka przykładów. On nie lubi chodzić po sklepach. Jesteśmy w polskich górach. Często myślę o moich dzieciach. Jak tworzymy formę miejscownika? O tym już wspomniałem w poprzednich slajdach, ale zobaczymy sobie kilka przykładów. Rodzaj męski. Sklep, sklepie. Tutaj po prostu dodajemy naszą końcówkę ie. Polak, Polaku. Dodajemy końcówkę u. Rower, rowerze. Tutaj do r dodajemy z, a więc mamy ż i potem nasza końcówka e. Kolega, tutaj g zamienia nam się na dz, dzy i następnie dodajemy naszą końcówkę kolega, koledze. Rodzaj żeński, szkoła, szkole, zamieniliśmy na l, polityka, polityce, literę k zamieniliśmy na c. I rodzaj nijaki, lotnisko, lotnisku i auto, aucie. T zamieniliśmy na c i potem nasza końcówka ie. I jeszcze kilka alternacji. On, kiedy mamy literę on w mianowniku, w miejscowniku, to on zamieniamy na czyli mąż, mężu, błąd, błędzie. Następnie, kiedy mamy literę e albo połączenie ie, to e albo ie znika, a więc dziadek nie będzie dziadeku, tylko dziadku i pies nie będzie piesie, tylko psie. I kolejną alternacją jest u na o, czyli samochód, samochodzie. U zamieniliśmy na o. I zaczynamy teraz funkcję miejscownika. Pierwszą z funkcji jest lokalizacja po przyimkach w, na, przy. Wy, na i przy. Kilka przykładów. Mieszkam w Polsce. Kot siedzi w koszyku. Telefon leży na stole. Dziadek odpoczywa na kanapie. Mamy stolik przy oknie. Jestem na koncercie z przyjaciółmi. Teraz druga funkcja, czyli czas i kolejność czynności po przyimku po. Po śniadaniu idę na spacer. Po śniadaniu idę na spacer. Często spotykamy się po pracy. Po tym weekendzie zaczynam nową pracę. I trzecią z funkcji jest to czas po przyimku wy. Zacznę od miesięcy, a więc w styczniu, w lutym, w marcu, w kwietniu, w maju, w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, we wrześniu, w październiku, w listopadzie i w grudniu. I jeszcze teraz lata. W 1997 roku, w 2011 roku, w 1900 roku i w 2000 roku. Proszę zauważyć, że tutaj, kiedy mamy równy rok bez części setnych, bez części dziesiętnych i jedności, to 2000 już ma formę miejscownika. Czwartą z funkcji jest przyimek o z czasownikami. Na przykład myśleć o, mówić o, czytać o, słuchać o, rozmawiać o, marzyć o, dyskutować o, pamiętać o. Kilka przykładów. Myślę dużo o mojej pracy. Myślę dużo o mojej pracy. On lubi rozmawiać o polityce.
Lubię słuchać podcastów o historii. Marzę o podróżach. Nie chcę o tym dyskutować. Nie chcę o tym dyskutować. I piąta z funkcji to muzyka i sport z przyimkiem na. Gram na gitarze. Ona bardzo ładnie gra na skrzypcach. Umiecie grać na pianinie? Zimą uwielbiam jeździć na nartach. Latem często jeżdżę na rowerze. Latem często jeżdżę na rowerze. A więc tutaj czasownik grać na i jakiś instrument, albo czasownik jeździć na i jakiś sport. Jeździć na nartach, jeździć na łyżwach, jeździć na snowboardzie, jeździć na rowerze. I szóstą z funkcji miejscownika jest o której godzinie. Kiedy chcemy powiedzieć, że coś się dzieje albo robimy coś o którejś godzinie. Zwykle wstaję o 6. Dzisiaj jem obiad o 15. Zaczynam pracę o 8. Dzisiaj idę na spacer o 19. I przechodzimy teraz do ćwiczenia pierwszego. Musimy uzupełnić zdania, deklinując nasze rzeczowniki z nawiasów. Mój syn jest jeszcze w. Kot leży na. Dokumenty leżą na. Mamy stolik przy. Oni spacerują po. Wakacje zaczynają się w. Boże Narodzenie jest w. Po. Wracam do pracy. Nie lubię myśleć o. On nie lubi rozmawiać o. Oni zawsze dyskutują o. On uczy się grać na. Za chwilę przejdę do kolejnego slajdu, gdzie pokażę poprawne odpowiedzi. Jeśli potrzebujecie chwilę, to możecie zastopować wideo, a ja przechodzę dalej i pokazuję poprawne odpowiedzi. Mój syn jest jeszcze w szkole. Kot leży na kanapie. Dokumenty leżą na stole. Mamy stolik przy oknie. Oni spacerują po mieście. Wakacje zaczynają się w lipcu. Boże Narodzenie jest w grudniu. Po obiedzie wracam do pracy. Nie lubię myśleć o pracy. On nie lubi rozmawiać o pogodzie. Oni zawsze dyskutują o polityce. On uczy się grać na saksofonie. I mam jeszcze do Was dodatkowe pytanie. Dlaczego w tych zdaniach użyliśmy miejscownika? Mój syn jest jeszcze w szkole. Mamy sytuację statyczną, mamy przyimek w, lokalizacja w szkole, a więc jest to miejscownik. Kot leży na kanapie. Dlaczego tutaj użyty jest miejscownik? Tak samo lokalizacja z przyimkiem na kanapie. Dokumenty leżą na stole. Ta sama sytuacja. Przyimek na, lokalizacja. Mamy stolik przy oknie. Kolejny przyimek. Też mamy lokalizację przy oknie, a więc też jest to miejscownik. Oni spacerują po mieście. Tutaj użyliśmy miejscownika, ponieważ mamy przyimek po. Wakacje zaczynają się w lipcu.
Tutaj jest to miejscownik, ponieważ mamy przyjmek wy z miesiącem. I tak samo w zdaniu 7 Boże Narodzenie jest w grudniu. I w zdaniu 8 po obiedzie wracam do pracy. Kolejność czynności po przyimku po. Nie lubię myśleć o pracy. Tutaj mamy przyimek o z czasownikiem myśleć. Dlatego jest to miejscownik. W zdaniu 10 on nie lubi rozmawiać o pogodzie. Tak samo mamy przyimek o z czasownikiem rozmawiać, a więc musimy użyć miejscownika. Oni zawsze dyskutują o polityce. Ta sama sytuacja, czasownik dyskutować z przyimkiem o, jest to miejscownik. I w zdaniu 12 on uczy się grać na saksofonie. Mamy czasownik grać na, mamy instrument, a więc jest to miejscownik. I przechodzimy teraz do zaimków osobowych. Tutaj mamy tylko jedną formę, a więc jest to dosyć łatwe. Ja w miejscowniku to mnie, ty, tobie, on, ono, nim, ona, niej, my, nas, wy, was, oni, nich i one też nich. I krótkie ćwiczenie z zaimkami osobowymi. Ona często o myśli. Oni rozmawiają o. Jego pies zawsze przy siedzi. Wchodzę do gabinetu po. Pamiętacie o? Klucze leżą na biurku. Tak, na. I za moment przejdę do slajdu z odpowiedziami. A więc poprawne odpowiedzi to: ona często o nas myśli. Oni rozmawiali o mnie. Jego pies zawsze przy nim siedzi. Wchodzę do gabinetu po tobie. Pamiętacie o nas? Klucze leżą na biurku. Tak, na nim. I kolejny slajd to zaimki wskazujące i zaimki przeczące. Zaimki wskazujące w miejscowniku to tym, tej i tym. Mówisz o tym mężczyźnie. Mówisz o tym mężczyźnie. Byłeś wcześniej na tej górze. Byłeś wcześniej na tej górze. I zaimki przeczące. Nikt w miejscowniku to nikim i nic to niczym. Nie myślę o niczym. Nie myślę o niczym. Nie mówię o nikim. Nie mówię o nikim. I to by było na tyle, jeśli chodzi o miejscownik. Mam nadzieję, że film był dla Was bardzo przydatny, że dowiedzieliście się dużo rzeczy o miejscowniku. Zachęcam do zostawiania komentarzy. Zachęcam też do praktykowania, do ćwiczenia wspólnie w komentarzach. Na przykład pisząc swoje zdania z różnymi funkcjami miejscownika. Bardzo proszę też o łapki w górę, subskrypcję. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień na kolejnym filmie. Cześć!